Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Widzę, że seria o farbach, porównywaniu kolorystyki farb różnych producentów bardzo Wam się spodobała, głównie modelarzom sklejającym samoloty. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat malowania amerykańskich samolotów od początku wojny, czyli od 1941 roku, praktycznie do jego zakończenia, chociaż już pod koniec 1944, jak i również w 1945 to malowanie już uległo radykalnie zmianie i tak naprawdę malowanie samolotów amerykańskich w tak zwanym zielonym, tym oliwkowym kamuflażu, czyli olive drab, przestała istnieć. Tak, już samoloty nie były malowane w barwy ochronne ze względu na to, że już po prostu rządziły w powietrzu. Niemcy nie mieli za bardzo już kim walczyć. Samoloty jeszcze mieli, ale niestety jeżeli chodzi o pilotów, no to byli to bardzo młodzi piloci, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w zetknięciu się z Brytyjczykami, Polakami, Amerykanami, Kanadyjczykami, Czechami, Holendrami, którzy walczyli w siłach zbrojnych na zachodzie. I dzisiaj właśnie z racji tego, że swego czasu pokazywałem unboxing jednego z najlepszych modeli w skali 1,72. Chodzi o model P51BC. Chodzi w ogóle o te wcześniejsze wersje Mustanga, nie te znane z późniejszych, na przykład z filmów, czy też z prezentacji, tak jak ostatnio było to w Radomiu. Chodzi jeszcze o model BC, czyli bez tej kroplowej owiewki. Te samoloty na początku właśnie były malowane olive drabem, ewentualnie później już tylko częściowo, na przykład górne powierzchnie skrzydeł, części kadłuba, ale jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to już praktycznie zostawały w kolorze aluminium, tak? Nie malowano. I swego czasu firma Hataka wydała właśnie taki zestaw mały farbek akrylowych, właśnie D-Day. Co prawda tutaj jest coś dość dziwne, bo mamy też tutaj US Olive Drab Early, jak i również US Olive Drab Late. Więc jeżeli chodzi o D-Day, to już te samoloty nie były malowane we wczesnym kolorze oliwkowym, czyli Olive Drab Early, tylko już w późniejszym. I co do czego doszło? Hataka, bum, strzeliła nam od razu tutaj, proszę bardzo, duży zestaw, w którym mamy US Olive Drab 41, czyli jest to ta wczesna farba, jakimi malowano samoloty amerykańskie. Mamy Medium Green 42, to jest kolor dodatkowym, jakim malowano na przykład część samolotów. Dwubarwny kamuflaż wtedy powstawał, czyli Olive Drab 41, dodawano też Medium Green 42. Mamy też Neutral Grey, którym malowano spód samolotu. No i następnie od 40, posłuchajcie, drugiego roku, od 43 roku zaczęto stosować już jaśniejszy kolor US Olive Drab, czyli mamy tutaj farbę zaznaczoną jako Late. Dodano również taki kolor Gunship Grey. No i tutaj jest jeszcze w zestawie aluminium. Dlaczego Hataka dodała na przykład to aluminium? Chodzi o to, że jak będziemy sobie malować samolot, to później właśnie, żebyśmy mogli sobie na przykład, tu mamy wczesne wersje malowania samolotu amerykańskiego, a tu mamy kolejne, tak? I tu już możemy, Olive Drab Late jest na przykład na skrzydłach prezentowany, częściowo tutaj na masce przed pilotem, jak i również tył kadłuba czy też stateczniki. Różnego typu różnie były malowane samoloty amerykańskie. I tutaj po prostu musimy opierać się, które z tych farb wybrać, na przykład Curtisy, tak, pierwsze P38,
P-40, czy też na przykład wczesne Thunderbolty były malowane Olive Drab. A na początku pierwsze na przykład latające fortece były właśnie tymi dwoma pierwszymi kolorami malowane, czyli Olive Drab 41 i Medium Green 42. I tutaj gdzieś widziałem chyba nawet ilustrację, chociaż nie widzę tego teraz. Tu mamy właśnie, producent tam prezentuje właśnie Thunderbolta w ten sposób pomalowanego i powiem wam, ja mam tu problem, bo tutaj skrzydła wygląda na to, że od spodu, jak i również skrzydła od góry są pomalowane na srebrny. Coś dziwnie mi wygląda. Ale co dalej, jeżeli chodzi o opis kolorystyki? I teraz tak, Olive Drab 41 jest to standardowy kolor górnych powierzchni większości samolotów US Navy Air Force. I tutaj jest tak, od czerwca do końca 1943 roku był używany. Następnie posłuchajcie, kolejnym kolorem, jaki został zastosowany, to był Medium Green 42, stosowany tutaj od połowy, jak sama nazwa wskazuje, od połowy 1942 roku. I tutaj na przykład stosowano tą farbę jako farbę kamuflażową, kamuflaż, który nanoszono na krawędzie skrzydeł, usterzenia samolotów, grzbietu. Następnie mamy Neutral Grey. Tutaj mamy właśnie ten Neutral Grey 43. I on był stosowany od połowy 1942 roku jako plamy na krawędziach skrzydeł, czyli tak jakby zastąpiono tutaj ten kolor i ten 43 Neutral Grey był, posłuchajcie, stosowany do malowania powierzchni spodnich samolotów po prostu. I on był stosowany od 41 do 43, czyli tu mamy tak, wczesne lotnictwo amerykańskie, no i tutaj mamy Olive Drab i Olive Drab Late, tak zwany, tutaj jest też ten kolor ANA 613, i tym kolorem dokładnie stosowany był do malowania po wszystkich górnych powierzchni skrzydeł, kadłuba, stateczników. Posłuchajcie, z tego co wyczytuję, to jest nawet do 1945 roku, czyli zastępuje w 1943 roku, tuż przed inwazją, po prostu malowanie standardowe, te stare. No i tutaj jest używany ten kolor farb jest do końca wojny. Następnie posłuchajcie, ten Gunship Grey mnie tutaj tak trochę zastanawia, bo ten kolor nazywa się tak naprawdę ANA 603 i on się nazywa Sea Grey. I to jest kolor do dolnych powierzchni, do malowania dolnych powierzchni samolotu. Od 43 do 45 roku. No i mamy tutaj ten dodatkowo aluminiowy i to jest kolor do malowania właśnie samolotów od 40, kiedy tutaj po prostu inaczej, kiedy Amerykanie już zdobyli przewagę w powietrzu, to co właśnie wspominałem, po prostu malowali samoloty tak naprawdę już na srebrny kolor, znaczy inaczej, były koloru srebrnego. I tutaj prezentowałem wam poprzednio ten zestaw właśnie, tutaj mamy właśnie Mustanga, który ma tylko i wyłącznie odcinek przed pilotem tutaj pomalowany właśnie kolorem właśnie Olive Drab Late. Możliwe, że ma tylne stateczniki, jak i również tutaj skrzydła pomalowane na zielono. I to jest właśnie fajny też zestaw właśnie do samolotów amerykańskich. A teraz co nam daje tutaj ammo? I to jest właśnie zestaw ammo, który, uwaga, AirSet, czyli to jest seria, tak jak domyślałem się, AirSety to są po prostu linia do samolotów. Po prostu tutaj i teraz tak, jest to farby akrylowe do pędzelka i aerografu
Jak do tej pory widzieliście, malowałem tymi farbami aerografem, pokazywałem chwilowo pędzelkiem i faktycznie to wszystko się zgadza. I mamy tutaj siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, lądowe to są, i mamy właśnie też Thunderbolta wczesnego jeszcze w takiej półzamkniętej kabinie, półoszklonej, tak? I co tutaj nam daje? A, dobra. I mamy, proszę bardzo, wczesny model, tutaj mamy wczesny model latającej fortecy i właśnie tu jest ten stosowany Neutral Grey od spodu i Dark Olive Drab wczesny. To samo tu mamy Curtisa, no i Thunderbolta dalej mamy. I tu już do Thunderbolta jest zastosowany ten ANA 613, czyli krótko mówiąc Olive Drab Late. Ups. I tak, porównamy sobie farbę, żeby było porówno, od Hataki, jak i również, no bo nie będziemy malować srebrnym niedawno malowałem. I teraz tak, to jest Neutral Grey, tu powinien być pierwszy kolor, to jest US Olive Drab Early, dobra. To jest ten późniejszy. Dobrze mówię? 600 to jest ten, posłuchajcie. Nie, to jest Olive Drab. Tutaj ANA 613 to jest późny. A tu jest Neutral Grey i Olive Drab tutaj mamy. Czyli to są kolory w ten sposób. I następnie mamy tak, Neutral Grey mamy, Medium, tu jest ten późny i do spodu. I teraz tak sobie weźmiemy, dokładnie tak samo sprawdzimy Medium Green, Neutral Grey, Olive Drab Late i tu ma Gunship Grey. Mamy, proszę bardzo. I teraz sobie wezmę instrukcję do Mustanga. Mam przygotowaną już tutaj tak samo taką tabliczkę, paletę, na której będę malował. Ona jest zapodkładowana. Tutaj też mam czarny fragment taki. Zobaczymy właśnie, jaka jest różnica między Olive Drabem wczesnym, Olive Drabem późnym, znaczy w porównaniu z całą resztą kolorystyki i czy te kolory się różnią. I teraz powinienem wziąć wczesny kamuflaż. Tutaj mamy tą farbę Olive Drab. Olive Drab. Dobrze. A i coś by mi się tu przydało do zasłaniania. Pozwolicie, że przygotuję sobie aerograf. Mam aerograf, wlewam sobie wczesnego draba, wczesny oliwkowy. Dobra, duża ilość farby. Tu przy okazji jeszcze go przepłuczę, bo widzę, że coś go zatyka po wcześniejszym malowaniu. A zapomniałem wypsikać
Dobrze. I teraz czyszczenie aerografu. Aerograf wyczyszczony i biorę kolejną farbę. To jest ta farba z drugim takim tym kamuflażem, który nakładano na części samolotów we wczesnym malowaniu. Bardzo dziwny kolor. Tak prezentuje się medium green, czyli ten zestaw do nakładania właśnie, to jest drugi kolor kamuflażu. On sobie tutaj powoli wysycha, aerograf jest wymyty, ale jeszcze wypsikam resztki z niego i tutaj powoli sobie aerografem dosuszę powierzchnię, gdzie troszeczkę za dużo użyłem powietrza i ta farba troszeczkę jest dłużej mokra i może delikatnie się świecić. No i teraz tak, tu mamy kolor późny kamuflaż, czyli późna zieleń tutaj nam dochodzi. Maluję z daleka już, nie tak blisko, żeby farba ładnie się rozłożyła, nie była to bardzo gruba warstwa. I to jest właśnie ANA 613. I ostatni kolor, Neutral Grey, który był stosowany właśnie, tutaj się wspomogę, dobrze mówię? Tak, ten kolor był używany do malowania właśnie spodów. No i zaraz sobie zobaczymy, jak on się prezentuje. I powiem wam, że tutaj chyba AMO zapomniało o wczesnym i późnym malowaniu koloru szarego i dało tylko jeden odcień. Ciutkę krzywo wyszło. No i teraz zaraz przejdziemy do kolejnego koloru, ale już od firmy Hataka. Sobie trochę przesunę.
Straszna konstrukcja wyszła. No i powiem wam troszeczkę inaczej. Widzę, że Hataka jest gęstsza. I tutaj należałoby dodać troszeczkę to samo ciśnienie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Myślę, wystarczy tego dobrego. Dla porównania jeszcze patrzę jak na kolorze czarnym. Były lekkie problemy, powiem wam, i tu sobie dodam troszeczkę do Hataki Tinera. Nie to, żeby nie wiadomo jak zapchał Hataka, po prostu ją trzeba rozcieńczać. I teraz będziemy następną farbę tutaj sprawdzać. Zupełnie inaczej widzę, już farba się zachowuje, chociaż nie do końca. No, nie mam takiego, powiem wam, komfortu jak przy Amo. Proporcja jest farby dwie. Aha, skończyła się po prostu. Dobrze, myślę, że tyle tego dobrego z tą farbą, z tym kolorem. Niepewnie mi się nim malowało. No dużo jaśniejszy wychodzi, no między innymi tutaj dlatego, że ten kolor musiał być rozcieńczony. I myślę, że to spowodowało to, że troszeczkę zmienił farbę, ale powiem wam tak, na 20 PSI ciśnieniu to on powinien bez problemu, ta farba powinna, tak jak wiele innych, no w tej chwili muszę troszeczkę bardziej wyczyścić aerograf. No i teraz nadeszła pora właśnie na co? Olive Drab Plate, a ja się rzuciłem na zupełnie inny kolor.
No mam nadzieję, że nie będzie takich tutaj dziwnych rzeczy, nie będzie zatykało przy brązie. Powiem wam, że ja zauważyłem z tego mojego dość krótkiego doświadczenia z malowaniem aerografem, że dużo, no niestety, zależy też od koloru farby, jaki chcemy użyć. I często bywa, że możemy mieć problem z niektórymi kolorami. Indywidualnie do nich trzeba podejść, krótko mówiąc. Zmieszany, niewstrząśnięty, akurat tu będzie odwrotnie. Farba musiała być tutaj rozcieńczona. Przez co staje się bardziej transparentna. Dużo bardziej jest. Powiem wam, myślę, że tutaj może być problem. Mi ten kolor się podoba, ale one takie, mam wrażenie, troszeczkę były, no tu mamy przy Amo, mamy takie kolory. Możliwe, że jak drugi raz pokryjemy tym kolorem, po prostu powinno być wszystko w pożądalu. Nie jest zły ten kolor, ale czy on jest taki zbliżony do oryginału, to ciężko mi jest powiedzieć. Pamiętajmy, że tu jest dobrze pokryty ten kawałek plastiku zapodkładowanego, a tam jest tylko delikatnie pomalowany dość cienką, ale zarazem rzadką farbą. I jak patrzy się na ilustrację, powiedzmy tak, jeżeli spojrzę na ilustrację, no to tu powinien być według nawet Hataki, tak? No to ten kolor, ale ten to taki siusiu majtek wyszedł, popłuczyny. No ale zaraz zobaczymy szary. Wszystko umyte. I teraz biorę Neutral Grey. No i zobaczymy, jak teraz jest z Neutral Grey. Pod kątem, bo trzeba no też wziąć pod kątem wizualnym. Będziemy malować, na przykład Mustang jest w skali 1,72, tak? Więc jeżeli damy przykładowo na 4,8 takie same kolory jak na 7,2, no to może dość dziwnie wyglądać ten model, ponieważ 7, znaczy mówię o 72, no to ona będzie taka ciemną plamą przy 48. I teraz tak, no ja powiem wam, widzę, że ten kolor szary, którego nakładam warstwy, nakładam, jest dużo jaśniejszy od Amo. Jest dużo jaśniejszy i tak jakbym się miał zastanowić, tu jest straszny brąz, tak? Taki no oliwka tutaj wychodzi. Te wcześniej malowane oliwki, czyli mamy Amo wczesną oliwkę Hataki. Następnie mamy ten kolor, który nazywa się Medium Green. No wszystko fajnie, pięknie, ale powiem wam, że bardziej mi się, jeżeli miałbym używać do Mustanga, to nie wiem, czy nie skusiłbym się na te kolory. Co prawda tu bym jeszcze go chyba poprawił trochę, bo widzicie, że prześwity są, tak? Jest to bardzo transparentny kolor. Nie wiem, czy zaraz tego nie zrobię, ale nie, myślę, że posłuchajcie, wiemy jak wyglądają kolory, tak?
Wiemy, czego się możemy spodziewać. Ja w tej chwili wezmę ten roboczy warsztat, zwinę i weźmiemy sobie biały po prostu kawałek ręcznika, żebyście sami ocenili. Zjazd kamerą, to jeszcze troszeczkę wysycha. Zaraz ten szary podsuszymy. Moi mili, i mamy tak. Tutaj mamy tak, ANA 613, czyli mamy ten olive drab późny, medium green, olive drab late, jak i również neutral grey. Ciemny trochę ten neutral grey. Jeżeli chodzi o malowanie zewnętrzne teraz według Hataki, to mamy neutral grey, olive drab wczesny, medium grey, ta żadzizna, co się w końcu zrobiła, najpierw zatykała, i olive drab late. W ten sposób to się prezentuje. No i teraz, który zestaw byście wy wybrali, to już wam pozostawiam tą decyzję. Ja waham się, a inaczej wam powiem. Ja mam dwa. No i ja mam dopiero problem, bo mi bardziej się podoba pod względem takim, powiedzmy, na półce ta kolorystyka. Tu jest ten szary jakiś kosmicznie ciemny wyszedł. Słuchajcie, może tak były te samoloty malowane, ale za chińskiego Boga no nie mam jak tego sprawdzić, tak? Bo możliwe faktycznie, znając mnie, będę kombinował, rozjaśniał, tak? Czy tam przyciemniał, więc powiem wam tak. Ja mam zagwozdkę, jeżeli chodzi o to późniejsze malowanie, czyli tak jak na przykład chodzi o tego Mustanga, to ja na razie rzucam się na te dwa kolory, czyli na Hatakę, tylko Hataka ma u mnie to, że ona musi być mocno rozcieńczona. Tutaj nie używałem żadnych rozcieńczalników, więc nie wiem, czy bym nie poszukał adekwatnego koloru od Amo, ewentualnie sprawdził jeszcze raz sobie ten, po prostu takiego koloru, tak? Zobaczymy. Macie ode mnie kolejną prezentację kolorystyki. Ona autentycznie patrzy na wyświetlacz, ona tak wygląda, jak ja teraz sam widzę to. I nie powinno być jakichś wielkich przekłamań. Zobaczymy, jak to na monitorze wygląda, tak? Teraz sobie tu zrobimy. Tak może. No, sami widzicie, jak to wygląda. Bardzo bym prosił na przykład fachowców, którzy znają się właśnie, czy te samoloty US Air Force, czyli naziemne, który kolor jest najbliższy. Bo ja mam takie wrażenie, od teraz przechodzę, że właśnie to powinien być może ten kolor od tej firmy, na przykład ten kolor z tym szarym, albo ten kolor. No, ja mam wrażenie, tak się łamie, że ten kolor oliwkowy wczesny bardzo fajnie by komponował się z Hataką. I tak zgłupiałem, powiem wam. Dobrze, posłuchajcie. Mamy w każdym razie obgadany kamuflaż olive drab, czyli oliwkowy, do samolotów amerykańskich sił powietrznych, naziemnych.
od 45 do 46. Dziękuję Wam za uwagę.